Dzień dobry. Dziś czas na jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen kina. Przedstawię Wam scenę filmu Nietykalni z 1987 roku, którego reżyserem jest Brian De Palma. Pokażę Wam, jakich środków wyrazu użył reżyser, aby osiągnąć niezwykłą dramaturgię w tej scenie oraz z jakiego klasycznego rosyjskiego filmu czerpał inspirację. W Stanach Zjednoczonych w czasach prohibicji Al Capone zarabia na dostawach alkoholu do kraju. Al Capone to szef mafii, którego nie da się schwytać i skazać. Opłaca ludzi, policję, a nawet sądownictwo. Elliot Ness to prawy policjant, którego celem jest przymknąć Ala. Szybko przekonuje się, że słynny mafiozo ma zbyt dużo układów, by łatwo dał się schwytać. Mafia okazuje się sprytniejsza, a policjant skompromitowany. Jednak ten nie poddaje się i tworzy grupę zaufanych ludzi. Ludzi, którzy nie dadzą się przekupić. Omawiana scena umiejscowiona jest w ostatnim akcie filmu. Jest niezwykle ważna, bo jej rozwiązanie fabularne prowadzi do postawienia Ala przed sądem i w konsekwencji skazanie słynnego gangstera. Elliot Ness ze swoim człowiekiem mają schwytać księgowego Ala Capone. Dzięki jego zeznaniom słynny mafiozo zostanie skazany i dzięki temu Chicago lat 30. ubiegłego wieku nie będzie tak obfitować w zbrodnie, przemoc czy skorumpowanie. Scena ta jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen kina. Jest zbudowana mistrzowsko. Zawiera ogromny ładunek dramaturgiczny, dzięki czemu widz siedzi wciśnięty w fotel podczas oglądania. Zobaczmy, jak Brian De Palma zbudował tę scenę. Jej rozpoznawalnym elementem są schody oraz wózek z dzieckiem. Obydwa elementy są kojarzone z filmem Pancernik Potjomkin z 1925 roku, którego reżyserem jest Siergiej Eisenstein. Film dziś należy do klasyki kina radzieckiego. Opowiada o zbuntowanych marynarzach, którzy przejęli okręt wojenny Potjomkin. W filmie jest sekwencja, w której dochodzi do ataku na lód wiwatujący na cześć okrętu. Sekwencja jest omawiana na wykładach dotyczących języka filmu. Była wielokrotnie cytowana przez innych reżyserów i właśnie Brian De Palma do niej nawiązał. U tego reżysera te dwa elementy, schody i wózek z dzieckiem, pełnią właściwie tę samą funkcję co u Eisensteina. Schody to element charakteryzujący scenę jako miejsce wybrane na pole bitwy. Na tych schodach rozegra się cała strzelanina tak, jak u rosyjskiego reżysera rozgrywają się krwawe sceny ataku ówczesnej władzy na tłum ludzi. To jak arena, miejsce, które podświadomie widz łączy z przestrzenią do walki. Zobaczcie, jak zostają zaprezentowane na samym początku sceny. Mamy symetryczne ujęcie w planie szerokim, jakby ukazywało całą arenę do walki. Spójrzcie na te kolumny, wyznaczają koniec areny. Zaś te drzwi to początek. Tutaj wchodzą wojownicy. Gdy jeden z bohaterów idzie dalej, drugi zostaje. Przechodzi na górę i zatrzymuje się przy schodach, ale nie na nich. Kamera bez cięcia przechodzi z pierwszego bohatera, pokazuje schody, by jeszcze zaprezentować to specyficzne miejsce walki i kieruje się na drugiego bohatera, który pokazany jest, jakby stał na balkonie. Jak nie uczestnik walki, a obserwator. Spójrzmy na ujęcia pokazujące pierwszy raz walki gladiatorów w słynnym filmie Ridleya Scotta Gladiator z 2000 roku. Mamy ujęcie prezentujące całą arenę. Następnie mamy ujęcie z dwoma kolumnami. Takie kolumny mocno związane są z arenami do walki gladiatorów. Mamy też pokazane wejście na arenę, a także ludzi obserwujących wszystko z góry. Wszystkie te elementy są w filmie De Palmy. U Eisensteina schody stanowiły miejsce ataku. U Briana De Palmy również, jednak ten reżyser dodatkowo powiązał je z inną sceną w swoim filmie. Sceną, która również zawierała schody. Ta scena pokazywała bezsilność Elliota Nessa wobec mafii. Nastąpiła ona po pierwszym zabójstwie jednego z członków grupy bohatera. Wtedy dopiero dociera do Elliota, że Al Capone jest wszechmocny. W końcu kto odważyłby się zabić policjanta na komisariacie? Elliot udaje się do hotelu, w którym przebywa słynny mafiozo. Tam ich spotkanie odbywa się przy udziale schodów. Z nich schodzi Al Capone. Policjant jest pod wpływem emocji, które stara się hamować jego wspólnik. To bardzo wymowna scena. Pokazuje spotkanie dwóch przeciwstawnych sił. Widz ma okazję zobaczyć protagonistę i antagonistę w jednej scenie. W jednym z moich odcinków omówiłem słynną scenę strzelaniny w filmie Gorączka Michaela Manna. Koniecznie zobaczcie, link zostawiam w opisie. Film prezentuje konfrontację dwóch silnych bohaterów, policjanta oraz gangstera.
Reżyser pokazał nam scenę, w której jeden spotyka się z drugim. Siedzą naprzeciw siebie w restauracji, bardzo blisko. Widz wie już, że niedługo dojdzie do ostatecznej konfrontacji między tymi bohaterami. I oczywiście tak się staje. Brian De Palma zestawił nam swoich bohaterów w drugiej połowie filmu. Stoją naprzeciw siebie. Obydwaj są pełni emocji. To jak spotkanie przeciwników przed walką po to, aby jeszcze bardziej zachęcić widza do oglądania finałowej konfrontacji. I ta finałowa walka może nie zawiera Ala Capone, ale jego księgowego, który stanie się głównym świadkiem w procesie przeciwko gangsterowi i doprowadzi do upadku mafii. Zarówno zapowiedź walki, jak i sama walka odbywają się na schodach, które mogą symbolizować arenę. Kolejnym elementem charakteryzującym scenę u De Palmy jest wózek z dzieckiem. I on także jest elementem sekwencji masakry na schodach u Eisensteina. To element rysujący niesamowity kontrast w całej sekwencji. Oto matka z małym dzieckiem w wózku jest wśród strzelającego wojska. To niewinność wobec agresji i wojny. Tak można określić zestawienie wózka z obrazami atakujących żołnierzy. Wózek długo przechyla się, zanim zjedzie ze schodów. To powoduje, że odbiorca czuje niepokój. Oto ten symbol życia i niewinności zaraz może polecieć na dół. W końcu to następuje. Zjeżdżający wózek potęguje napięcie w widzu, który jeszcze bardziej śledzi wydarzenia. Eisenstein zakończył scenę w momencie, kiedy wózek zjechał, co było symbolem rozbicia tłumu przez władze wojska. W Nietykalnych jest podobnie. Wózek także zjeżdża ze schodów, ale De Palma idzie o krok dalej. Wózek pojawia się jeszcze przed właściwą akcją, czyli strzelaniną. Można powiedzieć, że pojawia się w miejscu, gdzie zakończy swoją podróż, czyli na dole schodów. Bohater patrzy, jak matka usiłuje wtargać po schodach wózek wraz z walizkami. Jednocześnie spogląda na zegar, bo za kilka minut odjeżdża pociąg, do którego ma wsiąść księgowy. Obserwuje wszystkich, bo nie zna twarzy poszukiwanego. Zauważcie, że ujęcia z wózkiem stanowią tutaj pewnego rodzaju rozproszenie akcji. Ten wózek z małym dzieckiem i ta nie potrafiąca wtargać wózka matka stanowią oderwany od całości element. Przecież widz wie, że zaraz rozpocznie się strzelanina. W końcu, nie bez powodu Elliot pokazywany jest z bronią. Wózek jest elementem tak odrębnym od tematu sceny, że powoduje przykucie uwagi widza i wyczulenie jego percepcji. A co za tym idzie? Wzmaganie emocji. Reżyser nie daje widzom jedynie obrazów matki z wózkiem. Daje też dźwięki związane z nimi. Płacz dziecka, uderzenia kółek wózka o schody, czy uderzenia walizek. Ten wózek z dzieckiem jest widzowi podawany w taki sposób, jakby miał przeszkadzać w zaplanowanej akcji. Jest jak mucha latająca i przeszkadzająca człowiekowi. Bohaterowi też przeszkadza. Wie, że może stać się krzywda dziecku i jego matce. Policjant w końcu decyduje się pomóc kobiecie wciągnąć wózek, ale reżyser długo zwlekał z tą decyzją. Dlaczego? Aby mocno podrażnić widza. Aby widz poczuł więcej emocji. I dopiero kiedy wózek jest na samej górze, bohater zauważa gangsterów. Dlaczego dopiero, kiedy wózek jest na samej górze? Bo musi zjechać. To oczywiste. Tak jak u Eisensteina. Wózek zjeżdża podczas strzelaniny tak, jak w Pancerniku. Strzelanina ustaje w momencie, kiedy wózek jest na dole. To kończy strzelaninę i rozpoczyna finał sceny, czyli ostateczne przejęcie księgowego z rąk ostatniego gangstera. Czy wózek wyznacza tutaj czas? W pewnym sensie tak. Zarówno u Eisensteina, jak i u De Palmy wózek wyznacza czas końca ataku. I tutaj znowu De Palma idzie o krok dalej. Zauważcie, że u rosyjskiego reżysera wózek jest u góry od początku. U De Palmy trzeba było go wnieść. Jeśli przyjąć, że wózek wyznacza czas trwania akcji strzelaniny, to wniesienie go, zanim się ona rozpocznie, oznacza nakręcenie umownego zegara bomby. Wnoszenie wózka daje podświadomości odbiorcy znać, że sprężyna zostaje ściśnięta i zaraz z impetem wróci do swojego stanu. To mistrzowskie wykorzystanie tego elementu w tej scenie. I uważam, że moje porównanie do zegara jest tutaj właściwe. Bohater ciągle patrzy na zegar. To zestawienie obrazu bohatera i zegara również ma za zadanie przyciągać uwagę widza i wzmacniać w nim emocje. Czas jest tutaj niezwykle ważny. Bohater musi przejąć księgowego od gangsterów, zanim ci wsadzą go do pociągu, a pociąg zaraz odjeżdża. Jak widzicie, De Palma nawiązuje do Eisensteina, ale nie kopiuje go. Raczej korzysta z jego pomysłów i adaptuje je do swojej sceny. A jeśli mowa o czasie, to warto wskazać jeszcze jeden środek stylistyczny, który wykorzystał De Palma. Zwolnione tempo, zwane dziś slow motion. Niemal wszystkie ujęcia sceny od momentu strzelaniny są zwolnione.
Cała akcja dzieje się szybko, a dzięki zwolnieniom reżyser ją wydłużył, co daje dłuższą przyjemność odbiorcy z jej przeżywania. Ponadto pozwala rozeznać się widzowi w działaniach bohaterów. Zobaczcie, jak Elliot analizuje sytuację. Do kogo lepiej strzelać, jeśli już musi wybierać? Wózek z dzieckiem stacza się ze schodów i o niego trzeba zadbać. Bohater pędzi za wózkiem, by go złapać. Dzięki zwolnieniu odbiorca dłużej przeżywa akcję, dłużej jest w napięciu. Napięciu wywołanym przez wózek pędzący wśród przelatujących kul. De Palma rzuca wózek w sam środek strzelaniny. Widz nie martwi się już tylko o bohatera, ale również o niewinne dziecko. Kiedy wózek dociera na sam dół, ujęcia znów mają swoje naturalne tempo odtwarzania. Strzelanina się skończyła, teraz przyszedł czas na finał. I tu zwróćcie uwagę, jak bohater spogląda na to dziecko. Dotrwało ono żywe do końca strzelaniny. Ujęcie na szczęśliwego bohatera jest tutaj ważne. U Eisensteina wózek stanowi element kontrastowy dla całej akcji. Wywołuje w odbiorcy skrajne emocje. U De Palmy dziecko w wózku ma jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. O dzieciach mówi się w tym filmie. Elliot Ness, werbując ludzi, pyta, czy są żonaci. To ważne dla niego, bo wie, że wojna z mafią nie będzie łatwa. Będą ofiary i ma rację. Już scena otwierająca film pokazuje, jak straszliwy będzie ten konflikt. Przez podłożony ładunek wybuchowy w jednym z lokali ginie niewinne dziecko. Jest też bardzo wymowna scena, w której do Elliota przychodzi matka tego dziecka, oznajmiając mężczyźnie, że wierzy w jego walkę z mafią i w to, że sobie poradzi. Te słowa otuchy okazały się bardzo ważne dla bohatera. W tym filmie podkreśla się piękno małżeństwa oraz dzieci, które są tego symbolem. Elliot Ness ma żonę i dziecko. Kiedy mafia zaczyna grozić mu dobraniem się do jego rodziny, ten reaguje przerażeniem. Od razu izoluje się od najbliższych po to, by nie zostali oni niewinnymi ofiarami w tej wojnie z mafią. Twórcy wyraźnie podkreślają, że dzieci i ich matki są elementem symbolizującym niewinność w tej batalii. De Palma nadaje więc dziecku większe znaczenie niż Eisenstein. To ważny element w fabule. To element, który musi przetrwać. Dlatego w omawianej scenie strzelaniny dziecko w wózku jest ważnym elementem zarówno dla bohatera, jak i dla widza. Dlatego reżyser tak podkreślił radość bohatera, kiedy ten widzi, że dziecko jest całe. Nawet została dołożona uspokajająca, miła muzyka, nie pasująca do tej sceny. What are you doing? Shut up! Come on, say shut up! Oh, dawaj! Shut up! To dziecko musiało przeżyć w tej scenie, bo oznaczało to zwycięstwo dobra nad złem, czyli prawych policjantów nad gangsterami. Napiszcie, czy widzieliście film Nietykalni Briana De Palmy, a jeśli tak, to jakie wrażenie zrobiła na Was ta scena? Pomimo, że film ma już tyle lat, to wierzcie mi, że dziś naprawdę świetnie się go ogląda. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, zostawcie jakiś ślad po sobie i widzimy się już w kolejnym odcinku.